Witam, Paweł Gwardys. Na poprzednim filmie mówiłem o tym, w jaki sposób budowałem do tej pory jakość owoców, jabłek głównie i grusz przy pomocy Agroecy Protect, czyli kwasu podchlorawego. Teraz chcę powiedzieć, jak w dalszej części sezonu będę postępował, a głównie chcę powiedzieć o tym, jak będę budował masę tych owoców. Do zabiegów, które będą w dalszej części sezonu, będę dodawał krzem. Krzem w postaci zeolitu. Produkt nazywa się Zeosant. Ten krzem jest w postaci krzemianów, bardzo drobny, ponieważ cząsteczki są mniejsze niż 20 mikronów. I tak dla Państwa informacji, 1 gram takiego krzemu ma powierzchnię około 500 metrów kwadratowych, czyli jest bardzo porowaty. Jest to jego zaleta, ponieważ bardzo dobrze pokrywa powierzchnię liści i owoców. Oprócz tego, że tworzy na liściu taką barierę, to również ma właściwości pochłaniania przez te wierzchnie tkanki, czyli jest jak gdyby wbudowywany też w struktury liścia czy owoców. W zeszłym roku badania pokazały i potwierdzone zostały przez sadowników, którzy stosowali Zeosant w trakcie sezonu, że masa owoców była około od 5 do 10% wyższa niż owoców, które nie były traktowane krzemem. Co to znaczy 5-10%? Czyli jeżeli założymy, że przy gali mamy 30-40 ton z hektara, czyli zyskujemy około 1,5 do 2 tony owoców więcej. Zakładając cenę powiedzmy 2 zł, to jest około 3-4 tysięcy więcej z hektara, a to z kolei jest kilkukrotnie więcej niż koszt stosowania Zeosantu przez cały sezon. Ten krzem dodajemy do każdego zabiegu od pół do kilograma. Koszt takiego zabiegu krzemem to jest około 20 zł na hektar. A jakie mamy korzyści? Oprócz tego, że buduje nam masę owoców, to jednocześnie powoduje, że ta warstwa tego krzemu na liściach utrudnia żerowanie szkodników w sposób mechaniczny, utrudnia również w sposób mechaniczny wnikanie patogenów i atakowanie liści przez patogeny. Jeszcze jedną bardzo ważną zaletą krzemu jest to, że powoduje nam zacienienie jak gdyby liści, czyli teraz pogody są już takie, że słońce dosyć mocno operuje, temperatury też są dosyć wysokie. W takich wysokich temperaturach rośliny spowalniają wszystkie procesy życiowe i dlatego jeżeli zastosujemy ten krzem, zacienimy tym krzemem, także lepiej znoszą upały. Badania wskazały na to, że temperatura na powierzchni liści czy na powierzchni owoców po stosowaniu takim regularnym krzemu jest około 4 stopni niższa niż bez krzemu. Jest to dosyć duża różnica. Jest jeszcze jedna dodatkowa korzyść stosowania krzemu łącznie z kwasem podchlorawym.
a mianowicie to, że stosując kwas podchlorowy, który ma w swoim składzie chlor, o niewielkiej ilości tego chloru, ten chlor wpływa na to, że aparaty szparkowe otwierają się w momentach właśnie takich stresowych dla rośliny w czasie wysokiej temperatury i te otwarte aparaty szparkowe powodują lepszą transpirację z liści, czyli drzewo wtedy pobiera więcej wody przez korzenie i chłodzi jak gdyby też to drzewo od środka, czyli mamy podwójny mechanizm schładzania drzewa, liści i owoców. Mamy w ostatnim czasie już takie pogody latem, że rzeczywiście te temperatury są prawie tropikalne, słońce też bardzo mocno operuje i wtedy po prostu rośliny nie powodują wzrostu, owoce nie rosną, to drzewo hamuje wszelkiego rodzaju procesy, czyli po prostu tracimy trochę też i na masie właśnie owoców. Także zachęcam Państwa do stosowania krzemu łącznie z Agroecą Protect, ponieważ jest to w najbliższym czasie bardzo dobry sposób, żeby stymulować wzrost, wszystkie procesy życiowe i budowanie masy owoców. Także bardzo Państwa zachęcam do przetestowania takiego rozwiązania. Jest to naprawdę dosyć tani sposób, a bardzo efektywny. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia.